Cześć, witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku zbieram ostatni bób już w tym sezonie. Robimy z Howardem klatkę owocową. To jest tak zwany fruit cage, żeby ochronić kapustne. A poza tym parę ujęć z ogrodu, także zapraszam do oglądania. A ja zanim zacznę dzisiaj robić, to zjem śniadanko. Howard przygotował mi tosty z serem i czymś się skropił. Nie wiem, czy to nie jest jakiś sos angielski. Howard? Yeah. What sauce have you used for this toast? What? What sauce have you used for Worcester this? sauce. Yeah, that's what I said. Worcester sauce, Yeah, yeah? you put it on the cheese on toast. It's good. You want Delicious. some more? One more. One more. Yes, thank you very much. Prosta rzecz, a słuchajcie, smaczna nieziemsko. Teraz przyszły troszeczkę chmurki, ale od samego rana to było prawie 30 stopni. Na słońcu to na pewno było 30 stopni. Przygotowałam sobie wszystkie konewki i wiaderka z wodą, żeby potem wieczorową porą podać moje pomidory w szklarni i na zewnątrz. I już tak się pokładają, ale nie chcę ich teraz podlewać, ponieważ słońce je spali, także muszę poczekać do wieczora. Chyba że znajdą chmury takie większe i będę mogła podać w ciągu dnia, ale raczej nie. Także robimy, działamy mimo upału. W ogrodzie jest zawsze co robić. I to już słuchajcie, koniec mojej przygody z bobem w tym roku. Jeżeli pamiętacie, to wysiewałam go w grudniu, na początku grudnia wysadzałam bób i z plony zaczęłam już zbierać na początku czerwca, chyba nawet i pod koniec maja zebrałam sobie pierwszą porcję tego bobu. No i przyszedł czas, żeby już oberwać wszystko. Miałam tutaj dwie odmiany bobu. Żółte wstążeczki, przypominam, przywabiają biedronki, dzięki temu uchowałam się od mszycy. Miałam pierwszy atak mszycy, były już powieszone żółte wstążeczki, ale spryskałam też wodą z sodą i czosnkiem. Na moich grządkach miałam dwie odmiany bobu. Monika, Demonika, tak dokładnie, pisane przez C. I drugie to był Bonniard albo Baniard, bo pisane B-U-N, Baniard Exhibition. I powiem Wam, że Monika wydawała mi na jednym takim pędzie może ze 2-3 stronki i najszybciej ona zaczęła tak żółknąć i te najszybciej były te stronki gotowe. Nie jest zbyt plenna, także nie polecam i szybko zaczyna żółknąć. Natomiast na tym Baniard Exhibition ja znalazłam nawet do 10 stronków i tu Wam pokażę, jak wygląda jeden ze stronków właśnie na tym Baniard Exhibition. Popularna odmiana tutaj w Anglii. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 bobów tutaj wyczuwam, ale miałam też stron, gdzie było chyba 8, także porządna odmiana i super się sprawdziła. Na pewno powtórzę tą właśnie odmianę jeszcze w tym roku, w grudniu. Bobu z grządki nie usuwam razem z korzeniami, tylko wycinam gałązki i pozbywam się tych gałązek. Na kompost pójdą. W korzeniach bobu znajdują się zawiązki, skumulowany jest azot i to odżywi mi tą ziemię, która w tym momencie jest wyjałowiona, ponieważ od grudnia do teraz, czyli prawie końca czerwca, tu rósł tylko bób i nie było to jakoś tam w jakiś sposób mocno odżywione. Nie mam swojego kompostu zrobionego, wszystko jest na świeżo zrobione, także wysypię sobie tutaj przed kolejnymi wysiewami mączką bazaltową, a w zależności od tego, jakie warzywa jeszcze będę miała, bo jeszcze nie do końca przemyślałam, co będę w tym roku sobie tutaj sadzić jako poplon. Poplon, drugi plon, jak tokolwiek nazwiecie, po prostu kolejne warzywa, to albo dodam jeszcze granulowanego obornika, albo i nie. To już zależy, jakie warzywa będą, także oglądajcie kolejne odcinki i dowiecie się, co ja tutaj wysadziłam. Ta grządka jeszcze nie zostanie obsadzona, słuchajcie, to przykryję tymi wszystkimi ściętymi gałązkami, tak żeby nie wysychała. Także zostawiam też te gałązki, żeby one tutaj obeschły, żeby zmniejszyły swoją powierzchnię, bo jak wsypię wszystko do kompostowania,
deszczownika mojego malutkiego, to tam będzie hałda albo będzie się jeszcze wysypywało, także tak, zbieram, a na koniec zobaczymy, ile z tego jeszcze będzie. No zobaczcie, no ten exhibition po prostu jest coś wspaniałego. Takie stronki i przepiękne ziarenka. Polecam naprawdę Wam takie sadzenie bobów w grudniu, listopad, grudzień, bo tutaj ani mszycy nie ma, ani żadnych innych owadów. Trochę liście zaczęły chorować, ale nie aż tak bardzo. I taki piękny bób do zbierania. Ponieważ tego bobu będę miała dzisiaj za dużo, to ja go sparzę, ostudzę, czyli przeleję zimną wodą, taką kranową. Troszkę odsączę tej wody ręcznikiem papierowym, wsadzę do zamrażarki i na kolejne dni jak znalazł. Spójrzcie na to. Myślę, że zbiór jest imponujący. Grządka została wycięta z bobu. Bób położony na tą grządkę, niech sobie obeschnie. A dzięki temu, słuchajcie, odsłoniłam moje malinki, które już właśnie dojrzewają i zaraz będę mogła zbierać kolejne owocki. Także bardzo mnie to cieszy. Już jest po 8, więc teraz trzeba ten cały bób obrać. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie przytachała. Słuchajcie, jak wracałam z pracy, to zobaczyłam, że ktoś wystawił takie krzesło. Napisane: proszę, żeby poszło do nowego domu za darmo. Także przyniosłam sobie krzesło. Zauważ, jest trochę poobdzierane. Nie jest to antyczne krzesło, to jest jakiś nowy wyrób, ale ma takie piękne nóżki i takie piękne oparcie. Tutaj też te właśnie podłokietniki, słuchajcie, że na pewno coś z tym zrobię. Śmieciara. Śmieciara. Lubię kolory jasne. Także i lubię taki styl Laury Ashley. Mówiłam Wam to kiedyś, jak kupiłam sobie rękawiczki do ogrodu Laury Ashley. To oczywiście design Laury Ashley, bo ona już nie żyje. Dalej ten trend jeszcze jest i jest on unowocześniany, ale ja lubię taki angielski, stary styl. I tak pomyślałam sobie, że jasny kolorek, a tutaj może kupię na obicie tego siedziska jakiś kawałek materiału z designem Laury Ashley. Poradźcie, jaki kolor by pasował do tego krzesła. Tutaj myślę o jakichś kwiatach, także różowo, niebieski, taki no pudrowy niebieski i pudrowy róż. Tylko nie wiem właśnie jak tutaj, czy biały, taki typowy, czy może jednak kolor. Ale się cieszę, sobie przytachałam spod garaży, bo nie mogę powiedzieć spod śmietników, bo u nas śmietniki są indywidualne dla każdego domu, także piękne. A jeszcze tutaj ma takie wykończenie, takie jakby rzeźbione. Ale to nie jest, tak jak mówię, nie jest stary, nie jest antyk, ale dlatego można go przemalować. Jest tak gorąco, że ledwo można wytrzymać. Nie samym ogrodem człowiek żyje, jak to już kiedyś mówiłam na jednym z moich filmów i postanowiłam schłodzić się w domu i wykorzystać ten czas na zrobienie czegoś nowego. To jest, słuchajcie, torba, którą szyłam pierwszy raz w życiu. Jeszcze muszę dokończyć, tutaj przyszyć sobie rączki, ale ta torba powstała z odzyskanego materiału. Wyszyłam sobie tutaj dynię, wyszyłam sobie dynię, więc na jesień będzie jak znalazł. Dosyć ciężko szło, bo to jest gruby materiał, ale myślę, że taki powrót do przeszłości, kiedy to się wyszywało różne rzeczy na materiale i tutaj właśnie ta jedna rączka będzie do przyszycia i zaraz będzie druga rączka do przyszycia. Torba jest z takim dnem.
Przeszyta jest, więc będzie świetną torbą na zakupy. Jest to mój prototyp, pierwszy raz szyłam, więc może nie jest idealna, ale będzie się dobrze trzymała, bo materiał jest naprawdę sztywny. Także taką torbą się chciałam na dziś pochwalić. Ja zaraz się zabieram za przyszycie rączek. Niestety czasami jest tak, że coś nie rośnie po naszej myśli. W tej grządce mam kapustę, mam kalafior romanesco i jeszcze jakiś inny kalafior, ale niestety romanesco poszedł do góry i nie widzę, żeby cokolwiek się tutaj zawiązywało. W związku z tym pozbędę się tego i zrobię trochę więcej miejsca dla kapusty. A oprócz tego muszę oberwać liście kapusty spod spodu, żeby te, które żółkną, nie przeszkadzały rośnięciu tym, które zwijają się teraz w główki. A z tym, no nie wiem. Podobno je się też liście kalafiora, także spróbuję sobie po prostu obgotować te liście kalafiora i zobaczyć, czy mi smakują. Jeżeli nie, to trafią na kompost. Może było za gorąco. Na początku wiosny było trochę deszczy, a teraz mamy totalną suszę i dlatego może ten romanesko tak zwariował. A nie sądzę, żeby coś się teraz tutaj wytworzyło. Chyba że pomylili się w nasionach i nie dali mi, słuchajcie, kalafiora, tylko dali mi jakiś jarmuż. No nic, odkrywam sobie tą grządkę, ponieważ też muszę zrobić taki większy wspornik na to, żeby zawiesić tutaj, myślę, jakąś starą firankę, bo już widziałam bielinki, a zaczynają atakować, a nie chcę, żeby tych pięknych kapust mi tutaj zniszczyły. Także zabieram się najpierw do tego kalafiora romanesco i będę musiała z niego zrezygnować. Trudno. Odkrywamy sobie grządkę, zobaczymy, co tutaj się na niej dzieje. Pokażę Wam liść na spodzie. Możecie zobaczyć, jest po prostu żółty i to będzie roznosiło choroby tej kapusty, a tego nie chcemy. Romanesco. I co tutaj O! Trochę się zdziwiłam. Słuchajcie, tu się robią czubki. Może to tak ma wyglądać? Poobrywam na razie tylko liście, bo tu widzę, że coś się zawiązuje. Także jeżeli się zawiązuje, tu też? Może on tak rośnie, taki wysoki. Dobra, to najpierw poobrywam te dolne liście. Jeszcze niedobitki jakiejś sałaty tutaj są, także też trzeba ją wyrwać. Przygotowałam sobie koszyk, żeby zjeść tą kapuchę. Tu jakiś buraczek z zeszłego roku. Idzie w kwiat. A może dodam takiego wielkiego, dodam do zupy. Chociaż liście są zdrowe. Będzie na zupę. Dobra. Czyli pierwszy zbiór mamy. Ślimaki pędzlują już kolejne roślinki. Trzeba będzie je wygonić stąd. Co zauważyłam? To zauważyłam to, że tu, gdzie wyściółkowałam, słuchajcie, rudem owczym, ślimaków nie ma. Z tej strony nie wyściółkowałam i ślimaki jedzą liście kalafiora. Także za chwileczkę, jak tam sobie poobrywam, wyściółkuję liście tamtego kalafiora, żeby mi nie wchodziły. Czyli coś to runę owcze pomaga tym roślinkom. Pamiętajcie, może moją ramę od łóżka, właśnie ją wykorzystamy na to, żeby zrobić tak zwany fruit cage, czyli ochronę na moje kapusty. Sklejamy teraz po całości wszystko, żeby postawić na grządkę. Howard tutaj docina resztki znalezionych desek. I musi się starać, ponieważ te deski to są ze starego naszego siedziska, ławeczki. Więc są dosyć kruche, ale wykorzystujemy każdy materiał, jaki mamy w obejściu.
grządki i tylko wzmocnimy tak tutaj, żeby ona nie latała za mocno, ale żeby miała też dojście do tej grządki w jakiś sposób. Także sobie tutaj to zaraz przymocujemy, tylko Howard musi znaleźć śrubki. So I have washer as well, Yeah, just but to be safe. it was for some other ones bit, I think. Yeah, alright. Yeah? There you are. Put it in position, that's all screwed. I think somewhere Are you doing this way or triangle way? a little bit higher. Yeah? Yep. Just straight? I don't know, but this doesn't matter yet. Alright, Yeah, okay. okay. Yeah, it will be okay. Pusher? Here you don't need the washer, need that. just for the hose. Oh. But we need to measure maybe, or we doing like always whatever Measure what? the length of if it's same like here. Alright to me. Oh, this bit, alright. Like this. Okay. Position and action. Where do you want it screwed? Here? In middle, middle, because they can Split. Alright, okay. down, No, it's on down. the line. Here. Somewhere here. It's too hard. Wood. I know what No, I it's can going do. in, it's going. Ah, Oh, no, it's going. you wanna kill me? Yep, look. That's it. This is what I learned from the channel. Easier. Ah, Uh, yeah, put that because on now will be too large. From the channel Daleko w polu. there. Ah, easier. Put Yeah, it. it's true. Yeah. But, yeah. Make it hard. Perfect. Easier with the hole, isn't it? Yeah, yeah. You're going to paint this? I will paint, think yeah. it needs treatment. Pomalujemy. I will paint later on because today I Yeah. have some other things to do. Okay, so ta druga strona teraz. Yeah, okay, so now it's going to the your left, okay. Wait, stop. Netting, okay. Camera. Plants to the right, to your right. You might, okay. Okay, so whew, it's not wide enough. Yeah, make it wide enough. Wait, do not force because I need to check. We can move this a little bit there. Okay, put this down. So this is down, but not on the other side because it's not long enough, yeah? So, wow. Yeah? Covering that? Sorry? Yeah, that's alright. It is. You can connect. No, I don't want to connect because I will be moving this fruit cage from one to other one, depends what I need, you know. I will paint this another day, but this and the camera is there. Ah. Udało się. Yay! Job done. Znalazłam jakieś stare firanki, ale nie wiem, czy one będą się nadawały. I są to takie krótkie i dłuższe firanki. Najwyżej je będę zszywała bokiem. Przewiesimy, wymierzymy i poszywamy po całości. One się już do niczego w sumie nie nadają. Są żółte, tylko że będzie trzeba je poszyć. Wymierzę sobie po prostu do ziemi i poszyję.
Tu, ponieważ tu jest taki fajny rąbek, to wymyśliłam sobie, że po prostu zepnę to klamerkami i zobaczę, ponieważ i tak będę się musiała dostawać do tej grządki, to będę musiała to jakoś odsuwać. A dzięki temu będę mogła się tutaj ładnie dostać. Tu może po prostu zszyję tylko na tych brzegach, a resztę zostawię tak. Ale to, ponieważ mamy jeszcze parę rzeczy do wykonania dzisiaj, to zostawię sobie na może wieczór, bo jest tak gorąco dzisiaj, że coś niesamowitego. Ale tak sobie przygotuję ten mój design, żeby tu wszystko było spięte. W ten sposób będę miała ochronione moją kapustę i kalafiory. Także starych firanek też, słuchajcie, nie wyrzucamy. One się też świetnie przydają. Jest niemożebnie gorąco u nas dzisiaj. I w ten sposób, słuchajcie, powstała piękna osłona kapusty, kapustnych, mogę powiedzieć, przed bielinkiem. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się taki pomysł i wykorzystywanie wszystkiego, co mamy w ogrodzie, w obejściu. Starał frama od łóżka. Kupiliśmy drewno, które do czegoś miało służyć. Zmieniliśmy nasze zdanie i zrobiliśmy z czegoś innego. Nawet nie pamiętam, co to miało być za projekt. Wykorzystałam na to, żeby właśnie zbudować takie tak zwane fruit cage. Ja jestem bardzo zadowolona. Ale szycie zostawię, aż tu będzie cień. A ten cień najszybciej w sumie tutaj przychodzi. Także tyle. Jeżeli lubicie takie filmy, dajcie mi kciuka w górę, komentarz, serduszko może być, to też mnie bardzo cieszy za każde serduszko. Karmimy YouTube'a i musiałam się troszeczkę doświetlić lampą. Słuchajcie, do tego będzie tutaj takie pewnie kółko Wam się odbijało, ale tym się nie przejmujcie. Troszkę zmiana, słuchajcie, tematu teraz. Był automat ogrodowy i tego o tym, co można zebrać już z ogrodu i co zrobiłam dla moich kapustnych przy pomocy Howarda. Po południu wybraliśmy się na zakupy, ponieważ już nam troszeczkę w lodówce brakowało rzeczy i chciałabym Wam polecić, jeżeli mieszkacie w Anglii, to robić zakupy po południu, między 4:00 a 5:00 zaczynają się przeceny produktów. I dzięki temu możemy zaoszczędzić naprawdę grube pieniądze. Myśmy przywieźli troszeczkę tych produktów. Na przykład nam nie przeszkadza to, że kupujemy ugotowane z ziemniaki, puree. I taka paczka, można ją doskonale wsadzić, słuchajcie, do zamrażarki. Cena oryginalna, 1,75 £, myśmy za nim zapłacili 27p. Także 27p taniej niż kupić ziemniaki, obierać je, gotować i tak dalej. I mroziłam już nieraz takie paczki, słuchajcie, nic się nie dzieje, nie ma żadnego innego smaku. Nawet czasami jak mam pozostałość z obiadu z ziemniaków normalnie kupionych w sklepie, pakuję w pudełko i mrożę na kolejny dzień. Także ziemniaki. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to na przykład 2 kawałki haddoka. Haddock, napiszę Wam u góry, bo nie wiem, jak jest po polsku. Normalnie 2 kawałki w Morrisonie kosztują 3,90. Po 16 znaleźliśmy za 59p. Data jest dzisiejsza, dzisiaj jest 18 czerwiec, dlatego dzisiaj to będzie na mój obiad. Także gdybym miała wydać prawie 4 funty, a wydałam tylko 60p, no 59p dokładnie, to proszę Was, naprawdę warto. Kolejny to też jest haddock, bez ości i wędzony. On jest taki wędzący, to taka jest chyba maczana wędzonka, nie prawdziwa wędzonka, ale są też 2 kawałki, dokładnie jest tego 220 gram, są 2 i takie opakowanie oryginalnie kosztuje 4,59, a ja mogłam kupić dzisiaj za 69p. Wzięłam 2 paczki i zaraz pójdą do zamrażarki. Świeża ryba
To jest sola, 2 kawałki soli, które można sobie ugotować na parze lub zrobić w bułeczce, czy tylko w mące, sól, pieprz i zioła wystarczy. Jest tego 226 gram, 5,88 cena, 5,88. Dzisiejsza data, w związku z tym kupiłam za 89p. Angielskie takie paszteciki, jest ich chyba 6. Zaklejone, a jest, tutaj jest 6. Normalnie kosztują 2,40, a ja zapłaciłam 4,80. Także 48p. W pracy Howard ma mikrofalówkę, w związku z tym może sobie odgrzać szybko na obiad, posiłek. Takie gotowe posiłki, tutaj jest typowo angielskie danie, ja akurat za tym nie przepadam, ale on tak, to są kiełbaski w sosie pomidorowym z ziemniakami, 2,20, normalnie cena 2,20, a 33p cena dzisiejsza. 3,75, bo to jest troszkę droższa linia, 3,75, a 57p po przecenie. Tak, także 2 paczki sobie wziął za 33p, a normalnie by zapłacił za to 4,40. Ja z kolei jestem kobieta rybna i wzięłam sobie takie kotlety rybne. Te kotlety rybne są z łososia i one są ze szpinakiem, bardzo dobre. Normalnie kosztują 4,50, a przy żółtej naklejce, moi kochani, 68p. 4 kotlety. Czyli za te 2 opakowania normalnie bym zapłaciła 9 funtów, a ja zapłaciłam za nie funt 36. Z 9 funtów na funt 36, także naprawdę opłaca się po południu pojechać na zakupy. Chleb. Chleb typowo angielski chleb, whole meal, funt 35, po przecenie 27p. Są po południu też, żeby im wszystko zeszło, można kupić po prostu różne rodzaje pieczywa i to kosztuje funta, a chyba jak jest świeżo upieczone, to one są chyba po 40 albo 50p za sztukę. Także też myślę, że połowa z tej ceny już tutaj zeszła. Nie jestem do końca pewna, muszę to sprawdzić w przyszłości. Jeszcze mamy takie waniliowy budyń, custard, czyli budyń, o którym Wam opowiadałam jako świetny dodatek do ciasta, do rabarbaru pod kruszonką, żeby sobie polać to. I normalnie za taki Madagaskar Vanilla bym zapłaciła prawie 3 funty, 2,95, a ja zapłaciłam 45p. Jeszcze z takich dużych zakupów, no dzisiaj takie były większe zakupy, ale moja zamrażarka jest pusta, w związku z tym zaraz poleci wszystko do zamrażarki. Zapiekanka i ta zapiekanka kosztowała 3,50, a dzisiaj, z dzisiejszą datą, 53p. Tak to wygląda. Cumberland Pie, czyli tu jest z wołowiną akurat. I ta kosztowała 3,50, a normalnie, a dzisiaj daliśmy 53p. Ja wzięłam sobie na śniadanie jajka. Proszę nie śmiejcie się, ja rzadko kupuję gotowane jajka, ale ponieważ jedziemy niedługo na urlop, nie chcę kupować świeżych jajek, żeby one mi tutaj leżały w kuchni czy w lodówce niepotrzebnie. Potrzebuję po prostu 2 jajka jutro na śniadanie, a te 2 jajka... Normalnie ugotowane takie jajka w tym opakowaniu kosztują funt 55, a ja dzisiaj dałam 24p i zaraz pójdą do lodówki i jutro do kanapki będą jak znalazł. Kolejna potrawa dla Howarda i tutaj mamy z baraniną. Czerwoną cebulką w sosie na bazie czerwonego wina. Taki pojemnik świeżego jedzenia kosztuje 4,75 normalnie, a 72p dzisiaj, bo dzisiejsza data. Jest za gorąco, żeby gotować codziennie, słuchajcie, obiady. Przy takich cenach, kiedy naprawdę świeży towar jest znacznie droższy od tego gotowego, czasami wybieramy takie opcje, nie zawsze, ale ponieważ mamy dużo roboty na ostatnie kilka dni przed wylotem na urlop, to po prostu wyjmie się z zamrażarki
do mikrofalówki i obiad z głowy, albo do piekarnika, w zależności od tego, jakie to jest danie. Oczywiście kupiłam świeże warzywa i troszkę świeżych owoców, ale to już normalna cena. Chciałam tylko Wam powiedzieć właśnie, że dzięki temu, że po południu pojechaliśmy na te zakupy, gdzie już są przeceny koło 4, 5 najczęściej są te przeceny, można zaoszczędzić grubą kasę. Najdroższe, co dzisiaj kupiłam, to oliwa z oliwek. Muszę zajrzeć z rachunkiem i Was nie kłamać. Czyli normalnie zapłaciłabym za wszystkie zakupy 82 funty i 54p. Po tych obniżkach, wszystkich jakichś specjalnych ofertach, ofertach, dobrze, bym zapłaciła o 9 funtów mniej, ponieważ ja mam kartę do Morrisona, dostałam jeszcze 10 funtów opustu i zaoszczędziłam 6 funtów na tak zwane More Card Saving i zamiast 82 funtów zapłaciłam 57. No nic, chciałam Wam po prostu polecić to, że jeżeli mieszkacie w Anglii, słuchajcie, i macie możliwość robienia zakupów po południu, bo nasze dni wolne nie są w weekend, nasze dni wolne wypadają czasami w poniedziałek, czasami w środę, tak jak dzisiaj, i mieliśmy tą możliwość, żeby pojechać do sklepu, także myślę, że naprawdę dużo zaoszczędziliśmy i opłaca się tak robić. Także polecam serdecznie. Nie bójcie się takich przecen, one są trzymane w lodówce, większość z nich można zamrażać, a nawet czasami jak dla mnie jest napisane nie mrozić, bo one już są rozmrożone, jakby nie było, to i tak wkładam do zamrażarki. Także idę to wszystko spakować do zamrażarki i rozpakować resztę zakupów. Miłego dnia, pa pa!